Yamato, największy superpancernik II wojny światowej, obraz potęgi Cesarstwa Wielkiej Japonii i symbol wojny na Pacyfiku. Okręt, który budził grozę wśród przeciwników i napawał dumą każdego służącego na nim marynarza. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam na kolejną serię filmów, w której będę budował model tego właśnie pancernika. Tradycyjnie już zanim przystąpię do sklejania, pozwólcie, że zapoznam Was z historią Yamato, ale nie tylko. Myślę, że jest to dobra okazja do opowiedzenia czegoś więcej na temat II wojny światowej. Tym razem jednak ze wskazaniem na to, co działo się na Oceanie Spokojnym. Naturalne jest to, że w Polsce wojnę utożsamiamy z tym, co działo się w Europie, bo dotknęła ona nasz naród bezpośrednio. Na drugiej półkuli jednak także działo się niemało. Każdy słyszał o ataku na Pearl Harbor, o pilotach kamikadze czy o bombach atomowych zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki. Jednak chciałbym pokazać Wam szerszy obraz tej wojny od początku do końca, oczywiście z historią pancernika Yamato w tle. W latach 30. w Cesarstwie Japońskim władzę przejmowali nacjonaliści i Japonia aspirowała do stania się jednym z supermocarstw militarnych ówczesnego świata. Chiny były osłabione sytuacją wewnętrzną i pogrążone w wojnie domowej. Japonia dzięki temu już w 1931 roku zajmuje Mandżurię i tworzy na jej terenie marionetkowe państwo zwane Mandżukuo, na którego czele postawiono ostatniego cesarza Chin, Puyi. Po kilku latach zbrojeń 7 lipca 1937 roku, po tzw. incydencie na moście Marco Polo sprowokowanym przez Japończyków, dochodzi do bitwy, która zapoczątkowała wojnę chińsko-japońską. Japończycy dążyli do zajęcia możliwie jak największych terenów na kontynencie azjatyckim. Niestety, ze względu na ogrom tych działań, władze centralne traciły kontrolę nad generałami i armią, co doprowadziło do ogromnych strat wśród chińskiej ludności cywilnej. Japońscy żołnierze z wpajaną im przez propagandę wiarą w to, że japońska armia jest nie do zatrzymania, dosłownie masakrowali chińskie miasta. W Nankinie, ówczesnej stolicy Chin, doszło do jednej z największych rzezi, w której zginęło aż około 300 000 cywilów. To mniej więcej tyle, co łącznie w wyniku wybuchów obu bomb atomowych zrzuconych na japońskie miasta w 1945 roku, wliczając w to późniejsze skutki wywołane tymi wybuchami. W całej wojnie chińsko-japońskiej życie straciło kilkanaście milionów ludzi, z czego większość stanowili właśnie chińscy cywile. Wojna ta trwała praktycznie przez cały czas do roku 1945. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Europie Związek Radziecki i USA wspierały Chińczyków. W Chinach, tak jak mówiłem, trwała wojna domowa pomiędzy komunistami a Kuomintangiem, czyli partią socjalistyczną. Obie strony teoretycznie jednoczyły się w walce przeciwko Japończykom, ale działały osobno i często jedna strona czekała, aż w walkach wykrwawią się żołnierze z drugiego obozu. Związek Radziecki oraz USA wspierały bardziej aktywny w walkach z Japończykami Kuomintang, dostarczając im sprzęt. Tak więc Japonia miała już coraz więcej wrogów. Na północy w Mandżurii dodatkowo trwały walki graniczne pomiędzy Armią Czerwoną a japońską Armią Kwantuńską, które zakończyły się podpisaniem rozejmu 16 września 1939 roku. Stalin miał żelazną zasadę prowadzić wojnę tylko na jednym froncie, a więc mając już opanowaną sytuację na wschodzie, Związek Radziecki dzień później, czyli 17 września 1939 roku, z samego rana atakuje Polskę. My zostajemy jednak w Azji. Cesarska marynarka wojenna rosła w siłę. W japońskiej głównej bazie marynarki w Kure trwała budowa pancernika Yamato. Japonia stawała się potęgą militarną, ale w nadchodzącej wojnie nie byłaby w stanie dogonić USA pod względem ilości jednostek. Dlatego też postawiono na wielkość i siłę ognia poszczególnych okrętów. Yamato był największym pancernikiem, jaki kiedykolwiek został zbudowany. 263 metry długości, wyporność aż 63 000 ton. Szerokość Yamato wynosiła 39 metrów, podczas gdy szerokość amerykańskich okrętów była ograniczona do 33 metrów ze względu na szerokość śluz kanału panamskiego, który umożliwiał przemieszczanie amerykańskich sił pomiędzy Oceanem Spokojnym a Atlantykiem. Budowa Yamato odbywała się w dużej tajemnicy przed Zachodem.
Z danych, które docierały do amerykańskiego wywiadu, wynikało, że nowy pancernik będzie uzbrojony w potężne działa 406 mm. Dlatego też budowane równolegle przez Amerykanów znacznie mniejsze od Yamato pancerniki typu North Carolina i South Dakota uzbrojone właśnie były w działa 406 mm. Jednak pancerniki typu Yamato były uzbrojone w działa nie 406, a 460 mm. Największe, jakie kiedykolwiek zamontowano na okręcie. Działa te umieszczono po 3 w każdej z 3 wież. Miały one zasięg 40 km i mogły atakować cele znajdujące się nawet za linią horyzontu. 8 sierpnia 1940 roku w stoczni w Kure został zwodowany pancernik Yamato. Pierwszy okręt typu Yamato. Tak właśnie się przyjęło, że nazwa pierwszego okrętu danego typu staje się jednocześnie nazwą typu okrętów, które potem są budowane według tych samych planów. Każda jednostka ma jednak swoją unikalną nazwę. I tak jeśli chodzi o pancerniki typu Yamato, to kilka miesięcy później w stoczni Mitsubishi w Nagasaki ukończona została budowa bliźniaczego okrętu tego typu Musashi. Plany zakładały budowę łącznie 5 okrętów typu Yamato, ale jako pancerniki powstały tylko 2, Yamato i Musashi. Trzeci w trakcie budowy został zmodyfikowany i ukończony jako lotniskowiec Shinano. Czwarty został rozebrany zanim jeszcze go ukończono, a 5 budowy nawet nie rozpoczęto. Oczywiście pancerniki to była nie jedyna siła japońskiej marynarki. Liczne krążowniki, niszczyciele, lotniskowce i okręty podwodne składały się na potęgę morską Japonii. Pojawiał się jednak problem z surowcami, głównie ropą naftową, która w 80% była sprowadzana z USA. Tymczasem w Europie w czerwcu 1940 roku kończy się kampania francuska. Niemcy pokonują Francję oraz Holandię, a 27 września zostaje podpisany tzw. Pakt Trzech, czyli sojusz pomiędzy Niemcami, Włochami i Japonią. Wiem, że to może wydawać się bez związku, ale wystarczy tutaj dodać, że Francja i Holandia miały w Indochinach swoje kolonie, na których zależało Japończykom, a więc sojusz z III Rzeszą był Japonii bardzo na rękę. Szczególnie istotne były bogate w surowce wyspy Indonezji wraz ze złożami ropy naftowej na holenderskiej Sumatrze. Na drodze jednak stały jeszcze Filipiny, które wtedy należały do USA i były taką barierą oddzielającą Japonię od Indii Wschodnich. Latem 1941 roku prezydent Roosevelt za działania Japończyków w Chinach nakłada embargo na dostawy ropy naftowej, co w skutkach doprowadza do otwartej wojny, którą 7 grudnia 1941 roku zapoczątkował zmasowany atak z zaskoczenia na bazę w Pearl Harbor na Hawajach. Japończykom udało się zniszczyć tam przy pomocy samolotów i okrętów podwodnych znaczną część amerykańskiej floty oraz ponad 300 samolotów. Tydzień po ataku na Pearl Harbor do służby wchodzi pancernik Yamato, a kolejne miesiące to okres dominacji Japonii na wyspach Pacyfiku. Zajmują oni Filipiny oraz kolonie francuskie, holenderskie, a także brytyjskie, w tym Hongkong i Singapur. Brytyjczycy pochłonięci wojną w Europie nie byli w stanie obronić swoich terytoriów zamorskich. W efekcie tego Japonia kontrolowała już praktycznie cały region od wybrzeży Chin aż po wybrzeże Australii. Dopiero w czerwcu 1942 roku ta dominacja została powstrzymana podczas próby zdobycia atolu Midway, strategicznej bazy na północnym Pacyfiku. Amerykanie złamali szyfry Japończyków i nie dali się złapać w pułapkę zastawioną na amerykańskie lotniskowce, które w Pearl Harbor nie ucierpiały. W efekcie udało im się zatopić aż 4 japońskie lotniskowce. Była to pierwsza od 350 lat porażka japońskiej floty, którą z mostku Yamato, okrętu flagowego połączonej floty, dowodził admirał Yamamoto. To właśnie po tej bitwie, ze względu na deficyt lotniskowców, decydowano się na zmianę w trakcie budowy trzeciego pancernika typu Yamato właśnie na lotniskowiec. Zresztą wszystko wskazywało na to, że w tej wojnie największą rolę odegrają właśnie lotniskowce. Yamato został zbudowany do typowych bitew morskich. Po bitwie o Midway Yamato wrócił do bazy w Kure, a następnie skierowano go do bazy w atolu Truk, gdzie spędził aż 8 miesięcy, zyskując sobie wśród załóg japońskich okrętów przydomek Hotel Yamato.
W tym czasie na Guadalcanal na Wyspach Salomona początek miała amerykańska kontrofensywa. Ze względu na brak amunicji do działu 460 mm oraz brak odpowiednich map morskich, Yamato przez cały okres trwania walk o Guadalcanal pozostawał bezczynny. Ostatecznie w lutym 1943 Japończycy ewakuowali się z Guadalcanal i przez kolejne miesiące Amerykanie stopniowo zdobywali kolejne wyspy i archipelagi na drodze do Wysp Japońskich. Działania amerykańskich Marines na Wyspach Pacyfiku były wyjątkowo trudne. Japońscy żołnierze byli bezwzględni i nawet w sytuacjach dla siebie beznadziejnych zamiast się poddać, to atakowali w samobójczych szarżach, tzw. banzai, uzbrojeni niekiedy tylko w bambusową tyczkę, czy też schowany, odbezpieczony granat. Japoński kodeks Bushido, który od czasów samurajów określa to, w jaki sposób ma się zachować japoński wojownik, jednoznacznie określał to, że śmierć w walce jest wielkim honorem, a poddanie wrogowi bez względu na wszystko to hańba. Co więcej, te same zasady wyznawane były przez cywilów i Japończycy na zdobywanych przez Amerykanów wyspach woleli popełnić samobójstwo niż oddać się w ręce wroga. Z tej filozofii zresztą zrodziły się oddziały pilotów kamikadze. Ataki samobójcze z powietrza okazały się bardzo skuteczne i mocno zaskoczyły aliantów. Pierwszy z 2257 ataków kamikadze miał miejsce w czasie bitwy w Zatoce Leyte w październiku 1944 roku. W Zatoce Leyte na Filipinach miała miejsce największa bitwa morska w dziejach. Trzon floty japońskiej stanowiły oczywiście Yamato i Musashi. Przewaga US Navy w tej 4-dniowej bitwie była dosyć wyraźna, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość lotniskowców i samolotów pokładowych, którym udało się zatopić pancernik Musashi. Natomiast Yamato po raz pierwszy i ostatni w tej bitwie wystrzelił ze swoich 460 mm dział, przyczyniając się do zatopienia amerykańskiego lotniskowca eskortowego Gambler Bay i uszkodzenia kilku innych jednostek. Mimo to bitwa o Leyte była porażką cesarstwa i praktycznie oznaczała koniec japońskiej marynarki. Yamato wrócił jeszcze do bazy w Kure, gdzie po doświadczeniach z bitwy postanowiono po raz kolejny zresztą wzmocnić obronę przeciwlotniczą okrętu. Zamontowane zostały dodatkowe działka 25 mm i w kwietniu 1945 roku Amerykanie uderzyli na Okinawę i była to ostatnia większa operacja desantowa wojsk amerykańskich. Japońskie władze zdecydowały się wysłać specjalny zespół uderzeniowy mający wspomóc z morza działania obronne na Okinawie. Na czele tego zespołu płynął pancernik Yamato. Był to już jednak akt bardziej symboliczny niż mogący faktycznie coś zmienić w tej wojnie. Wszyscy spośród 2500 załogi Yamato wiedzieli, że powrót do domu jest mało realny. Pancernik został zatankowany tylko na rejs w jedną stronę i zaczęła się operacja Tengo. 6 kwietnia 1945 roku Yamato wraz z 8 niszczycielami i jednym lekkim krążownikiem bez wsparcia z powietrza wyruszył w samobójczy rejs. Został dostrzeżony już wieczorem tego samego dnia przez Amerykanów i nazajutrz 7 kwietnia między godziną 12 a 14 Amerykanie przeprowadzili zmasowany atak na Yamato. Z pokładów 8 lotniskowców startowało około 200 samolotów. Były to myśliwce Hellcat i Corsair, bombowce nurkujące Helldiver oraz samoloty torpedowe Avenger. W ciągu 2 godzin samoloty te zaliczyły na pancerniku trafienia 14 bombami i 35 torpedami, zatapiając Yamato wraz z niemal całą załogą. Ocalało jedynie 280 marynarzy. Walki na Okinawie trwały do czerwca, podczas gdy w Europie wojna zakończyła się już 8 maja. Japoński premier zapowiedział jednak, że cesarstwo nie zamierza ogłosić bezwarunkowej kapitulacji, co byłoby oznaką tchórzostwa. Amerykanie chcieli uniknąć inwazji na Wyspy Japońskie, wiedzieli, że obrona Japończyków na ich własnej ziemi może przynieść niewyobrażalne straty. Tak oto dochodzimy do ostatniego aktu II wojny światowej. 6 sierpnia 1945 roku na Hiroshimę z bombowca B-29 Enola Gay zrzucona zostaje pierwsza bomba atomowa.
2 dni później Związek Radziecki wypowiada wojnę Japonii i zajmuje Mandżurię. A dnia kolejnego, 9 sierpnia w Nagasaki spada druga bomba atomowa. Widząc ogrom zniszczeń, cesarz Japonii Hirohito oraz premier Suzuki decydują się skapitulować. Japonia dostaje się pod amerykańską okupację, państwo jest dosłownie w ruinie, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. W ciągu 7 lat okupacji Amerykanów udaje się odbudować gospodarkę, stworzona zostaje nowa konstytucja, w której to naród japoński wyrzeka się prawa do posiadania armii i do prowadzenia wojen w przyszłości. Yamato spoczywa na dnie wraz ze swoją załogą. Z szacunku do ofiar nie podejmowano za wszelką cenę prób wydobycia fragmentów okrętu. W 60. rocznicę zakończenia wojny w 2005 roku w Kure otwarte zostało Muzeum Yamato, w którym podziwiać można ogromny model pancernika w skali 1:10. W tym samym roku powstał także film fabularny pod tytułem Yamato. Bardzo polecam ten film, bo można zobaczyć oczami zwykłych japońskich marynarzy służących na pancerniku, jak ta wojna wyglądała z ich perspektywy. W odniesieniu do całej wojny polecam też serial pod tytułem Pacyfik. Przedstawia on wojnę z punktu widzenia amerykańskich Marines walczących na wyspach Pacyfiku od Guadalcanal po Okinawę. Po takim wstępie wreszcie zabieramy się za nasz model. Wybrałem skalę 1:700. Myślę, że będzie to duże wyzwanie, ponieważ do tej pory nie miałem okazji pracować z modelami w tak małej skali. Mam tutaj model firmy Tamiya o numerze katalogowym 31113. Jest to model w wersji do linii wodnej, a więc nie mamy w zestawie podwodnej części kadłuba. W związku z tym, jak się pewnie domyślacie, model będzie potrzebował podstawy. Można zrobić tutaj prostą podstawkę imitującą otwarte morze, ale mam w planie wykonać taką dioramę zawierającą fragment doków Kure, macierzystej bazy Yamato. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Model wzbogacony zostanie elementami fototrawionymi firmy Edward oraz metalowymi lufami dział 460 i 155 mm od firmy Aber. Myślę, że w trakcie budowy pojawią się też pomysły na jakieś nietypowe rozwiązania. Jeżeli macie ochotę równolegle ze mną sklejać model okrętu, to będzie mi bardzo miło. Rozumiem, że skala 1:700 może być dla niektórych zbyt mała, ale Yamato występuje też i w większych skalach. W 1:350 produkuje go także Tamiya w 2 wersjach, standardowej i wzbogaconej o elementy metalowe edycji premium. Model Yamato w tej skali ma już po sklejeniu aż 75 cm, a więc trzeba przed zakupem zadać sobie pytanie, czy będziemy mieli gdzie taki model postawić. Ciekawym kompromisem są modele w dosyć nietypowej skali 1:450, które produkuje Hasegawa. W cenie poniżej 200 zł tutaj mamy bardzo okazały model Yamato z pełnym kadłubem. Jest też limitowana wersja tego modelu z dodatkami w postaci blaszek. Jak widzicie, jest w czym wybierać. Mam nadzieję, że ten przydługi odcinek Was nie zanudził, a jeśli udało mi się u kogoś wzbudzić zainteresowanie tematem wojny na Pacyfiku, to bardzo się cieszę. Omówiłem tutaj tylko zarys tego, co się działo na wodach Oceanu Spokojnego. Każda z bitew, o których mówiłem, ma swoją własną historię i zgłębiając je, czasami trudno uwierzyć, jak o losach całych narodów potrafiły decydować pojedyncze decyzje dowódców, a bitwy rozstrzygały się dzięki nawet jednej przechwyconej informacji o położeniu wroga. Przyznaję, że niełatwo było mi się zebrać do budowy modelu okrętu. Długo nie mogłem się decydować, jaki to dokładnie model będzie. Kiedy zacząłem szukać szczegółów historycznych na temat Yamato, to siłą rzeczy dochodziłem do coraz dokładniejszych informacji na temat samego okrętu, jak i całej wojny, w której brał udział. Zajęło mi to trochę czasu, ale teraz już budowy modelu nie mogę się po prostu doczekać. W kolejnym odcinku będzie już tylko sklejanie, także serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Cześć.